Czy atom nas uratuje? Dziś postaram się Wam odpowiedzieć na to pytanie. Czy aby na pewno jest ratunkiem, a może gwoździem do trumny dla naszego ekonomicznego rozwoju? Wybór elektrowni atomowej to jak wybieranie samochodu z salonu, więc najpierw zobaczymy, jakie są dostępne modele. Na świecie działa dziś około 440 reaktorów i kolejne 60 jest w budowie, a Rosja, Chiny, USA, Francja i Korea są dostępnymi salonami ze swoimi modelami do wyboru. Model pierwszy: Rosatom VVR 1000 oraz VVER 1200. Sprawdzony koń roboczy, lider eksportu. Kontroluje dziś około 70% globalnego rynku i buduje w Turcji, Chinach, Indiach oraz na Węgrzech w projekcie PAX-2. Rosatom ma portfel zagranicznych zamówień warty ponad 200 miliardów dolarów i ponad 34 reaktory w budowie, 11 w kontraktach w różnych krajach. Stąd takie kłótnie, że Węgry trzymają z Rosją, bo Rosja zapewnia pełny serwis, czyli buduje, daje kredyt, daje paliwo, odbiera zużyte paliwo i składuje paliwo u siebie, co jest bardzo ważne, bo składowanie to duże dodatkowe wydatki i ryzyko katastrofy ekologicznej. Zapamiętajcie, bo to ten wątek rozwinę w naszym polskim wyborze. O Indie bardzo aktywnie walczyły Stany Zjednoczone, a Indie powiedziały: najpierw zbudujcie u siebie, a dopiero my kupimy od was. Dodatkowo Stany Zjednoczone są najdroższą opcją. Ameryka nie chciała dać żadnej gwarancji na zmianę ceny, zawalenie terminów i innych problemów, które mieli u siebie, więc Indie wybrały opcję tańszą i mają u siebie już 6 rosyjskich bloków, bo Rosja dała gwarancje, których USA się bało. W Kudankulam działają już 2 rosyjskie bloki, 4 kolejne są w budowie i podpisane są kolejne umowy ramowe. Jednym słowem, praca wrze. Docelowo kilkanaście gigawatów rosyjskiej mocy będzie tylko w Indiach. Model 2: Chiny HPR 1000 i technologia TOR. Masowa produkcja w kraju. Pierwszy eksport do Pakistanu. Blok Karachi 2 i 3. Cenowo numer 1. Produkcja masowa. Bardzo dużo już wybudowali. Samych reaktorów Hua Long Lan w Chinach już kilka pracuje i daje prąd, a ponad 10-15 kolejnych jest w budowie albo w formie zapowiedzianych projektów. W Pakistanie pracuje już Karachi 2 i Karachi 3. Blok powstaje w Chashma. Z tego co wiecie, to w Chinach nie było żadnej awarii, więc nie można powiedzieć, że tanio to słabo albo niebezpiecznie. Chiny to mistrzowie monopolii. Oni nie liczą na zyski kwartalne, by sprzedać kiełbasę wyborczą nowym głosującym. Jeśli im wyjdzie, że inwestycja zwróci się za 30, a nawet 40 lat, to dla nich to ma sens i od razu kładą pieniądze na stół. Oni nie są w pułapce udawania sukcesu co 4 lata pod wybory. Oni planują sukces pokoleniowy. Efekt jest taki, że produkcja prądu w Chinach urosła z 1200-1300 terawatogodzin na początku wieku do prawie 8700 terawatogodzin rocznie, co jest wzrostem rzędu 500-600%. Chiny posiadają też technologię torową. Ich reaktor Wu Wei na pustyni Gobi nie potrzebuje nawet rzek do chłodzenia, co bije dotychczasowe rozwiązania na głowę. TMSR LF1 to dziś tylko 2 MW termiczne. Prototyp na pustyni uruchomiony w 2023 roku właśnie w suchym, pustynnym regionie Gansu. Dokładnie takie technologie, małe, ciekłosolne, niewymagające rzek, są idealnymi kandydatami na księżycową bazę. I Chiny i USA już otwarcie mówią, że chcą postawić reaktory na Księżycu w okolicach najbliższych 30 lat.
Model 3. Korea Południowa. APR 1400 KNF. Czarny koń. Mają bardzo dużo praktyki i świetny stosunek jakości do ceny. APR 1400 to jednostka o mocy około 1400 MW. Koreańczycy zbudowali takie bloki u siebie i 4 sztuki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kompleks Baraka ma razem 5,6 GW mocy, ale są pozywani przez korporacje amerykańskie o naruszanie patentów, różne rzeczy. Są sztucznie tak naprawdę blokowani, bo te patenty to takie na dwoje babka wróżyła. Spór o własność intelektualną między innymi z Westinghouse a Koreańczykami realnie blokował ich oferty. Dopiero w 2025 roku strony podpisały ugodę. Nasza druga elektrownia miałaby być od nich, ale nie będzie takiej możliwości bez zgody Stanów Zjednoczonych. Bloki w Dubaju są o połowę tańsze niż amerykańskie. Około 3,5–4 tysiące dolarów za kilowat, podczas gdy Wotel w USA dobiło do ponad 16 tysięcy dolarów za kilowat. Kolejna uwaga, my mamy mieć te amerykańskie, więc o cenie 3,5–4 tysiące możemy zapomnieć. Model 4 Francja, EDF, dawniej zwana Areva. Bardzo duża moc, aż 1650 MW na jeden blok EPR. To weteran z problemami. Ma duże problemy z pieniędzmi. Flagowe projekty Olkiluoto 3 w Finlandii i Flamanville 3 we Francji zaliczyły opóźnienia rzędu dekady. Przekroczenia budżetu 3-krotnie. A ten model się sypie, bo ich cały modus operandi opierał się na uranie z wyzysku z Afryki, szczególnie z Nigru. Niger dawał około 20% importu uranu całej Unii, a po przewrocie w 2023 roku władze Nigru odebrały Francuzom koncesję. Francja musiałaby teraz wejść tam siłowo, ale w regionie siedzi już Rosja, Wagnerowcy, Kim oraz Iran. Nasz wybór USA AP1000. To jest technologia kraju, który od końca lat 70. praktycznie przestał budować duże reaktory. Ostatnie projekty ruszały tam w 1978 roku. Potem fala bankructw i porzuconych budów zabiła im cały program na dekady. Po latach przerwy próbowali wrócić z AP1000 i poszło tak. VC Summer w Karolinie Północnej 2 reaktory AP1000, wylewano beton, wydano ponad 9 miliardów dolarów i projekt został porzucony, bo koszty zaczęły się zbliżać do ponad 20 miliardów. Inwestorzy uciekli. Wotel w Georgii, jedyny przykład do więzienia. AP1000 w USA z planowanych 14 miliardów dolarów zrobiło się ponad 36,8 miliarda, czyli wzrost kosztów o ponad 160%, a reaktory były spóźnione o 7-8 lat. Rachunek za tę zabawę trafił wprost do odbiorców energii w Georgii. I to właśnie widząc te przeboje i sukcesy, Indie powiedziały: o nie, my chcemy gwarancję od rządu USA, że jak to będzie tak budowane, to nie my będziemy za to płacić. Amerykanie tak wielce wierzyli w swoje rozwiązanie, że dali Indiom oferty. Widziały gały, co brały. I dlatego oni wybrali Rosatom. Polska, a raczej nasi politycy mówią: będzie dobrze. To jest tak, jakbyśmy mieli babkę, co oblała już 5 razy egzamin na prawo jazdy. Zabrali jej prawko, bo jechała autostradą pod prąd, ale ktoś mówi: co za odwaga, co za determinacja, dajemy tego kierowcę do Formuły 1. Oficjalnie nasza elektrownia ma kosztować około 42 miliardy euro, czyli w okolicach 200 miliardów złotych. Ale jeśli powtórzymy scenariusz z Wotel, czyli plus 160% do budżetu, to zamiast 200 miliardów mamy nagle 0,5
biliona. I to jest ta różnica między drogi prąd, a świeczki w domu. Prąd do światła, ładowarki i internetu jeszcze jakoś opłacimy w imię klimatu i oszczędności, ale przy takich kosztach atomu cała reszta zaczyna wyglądać jak mem. Drobne sprzęty domowe działają tylko wtedy, kiedy wsiadamy na rower i dynamem ciśniemy, aż pralka nie skończy swego programu. W USA inwestycje w sztuczną inteligencję rosną, a oni są w zapaści. Chiny rozbudowały pulę prądu o ponad 600%, USA o 11%. Ameryka musi brać prąd od Kanady, bo sami nie wyrabiają. Skoro ich atom jest taki świetny, to czemu szukają prądu w kosmosie? Indie żądały gwarancji ceny, Stany się nie zgodziły. My bierzemy to bez gwarancji w ciemno. Elektrownie modułowe SMR była jeszcze taka propozycja. Amerykańska firma NuScale nad tym pracowała, dostała olbrzymie dotacje, ale po tym jak koszty produkcji skoczyły o ponad 53%, inwestorzy uciekli i projekt został porzucony. W praktyce prognozowana cena energii z tego SMR podniosła się z okolic 55-60 dolarów za megawattogodzinę do prawie 90 dolarów, co spowodowało, że samorządy w Idaho po prostu się wycofały z umowy, bo nie chciały eksperymentować za własne pieniądze. Serwis i odpady. Wielkie ryzyko. Paliwo i serwis tylko z USA płacimy w dolarach. Remonty co 10 lat wyjdą drożej niż węgiel z opłatami klimatycznymi ETS. Pamiętacie, że Rosja zabiera te pręty do siebie? To jest kluczowe. Rosja ma u siebie pełno ciężkich do zamieszkania terenów. Mają Syberię, gdzie całe tysiące kilometrów to pustka. USA mają olbrzymie tereny pustynne, jak Nevada czy Nowy Meksyk. Setki kilometrów od jakiejkolwiek cywilizacji. Chiny też mają swoją część terenów odpadowych, budują na pustyni Gobi, która ma ponad 1 300 000 km² piachu i skał. Oni mają gdzie to składować. Polska pod tym względem jest ciasna. U nas to składowanie to wręcz jak pod płotem. U gigantów odpady lądują setki kilometrów od ludzi, a u nas przy naszej powierzchni takie składowisko będzie oddalone od skupisk ludzkich o maksymalnie 30, no może 50 kilometrów. To jest odległość, którą samochodem pokonujesz w pół godziny. U nas to jest składowanie pod domem na naszym wspólnym podwórku. Wiem, to beton, a co z wodami gruntowymi? A co jeśli maksymalne bezpieczeństwo to maksymalny dodatkowy koszt? Wiecie, jak robione są przetargi w Polsce? Kto da najlepszą, czyli najniższą cenę? W taki sposób na przykład droga ma mieć 7 warstw, a ma 4 czy 5. Chodnik ma mieć tak zwaną suchą podsypkę, czyli piach mieszany z cementem, ale sypie się sam piach, byle zmieścić się w wytycznych przetargu i zaoszczędzić. Co jeśli przy składowaniu odpadów radioaktywnych wygra najtańsza firma, a nie najlepsza? To są dodatkowe koszty rzędu 15-25 miliardów złotych, o których nikt wam nie mówi. Przy naszych aferach śmieciowych i płonących lewych wysypiskach tylko czekać, aż u nas stare pręty zostaną zakopane gdzieś na lewo pod lasem, bo będzie taniej. To spowoduje nieodwracalne szkody. Węgiel to sztuczne zabójstwo. My jako Polska śpimy na węglu. Gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, cena naszego prądu to 350 zł za 1 megawattogodzinę, ale w Unii magicznie te 350 zł przez opłaty klimatyczne zamienia się na 750. Sam dwutlenek węgla dokładany do 1 megawattogodziny kosztuje 350-450 zł. To jest sztuczne zabójstwo naszej gospodarki przez ideologię. Gaz to najdroższy drugi rodzaj energii, który domyka system i dobija nas cenowo. Postanowiliśmy, zabijmy rurociąg z Rosji i będziemy światowi. W 2020 roku ten nieświatowy gaz na TTF kosztował 5-10 euro za megawattogodzinę, a dzięki Nord Stream i rurociągom z Rosji Niemcy mieli z niego zrobić sobie maszynkę do taniej, zielonej, przemysłowej przewagi. Gaz miał być najbardziej ekologicznym paliwem przejściowym, fundamentem ich zielonej transformacji. Deal nie wypalił, a rura
pękła i to dosłownie. I nagle ten sam gaz magicznie zmienił się z eko w nie eko, bo po odcięciu Rosji i przejściu na LNG między innymi z USA, ceny na TTF skoczyły w 2022 roku do średnio ponad 130 euro za megawattogodzinę, piku do 300-345 euro, a dziś nadal kręcą się w okolicy 30-40 euro za megawattogodzinę. Kilka razy drożej niż przed uświatowieniem się. I to nie państwo zapłaci za tą światowość, tylko ty w rachunku za gaz. Żeby było śmieszniej, od 2026 roku dokładamy do tego kolejną warstwę magicznej zmiany właściwości gazu. Wchodzi unijne rozporządzenie metanowe. Na początku tylko papierologia i monitoring i raportowanie, ale od 2030 roku importowany gaz będzie musiał mieścić się w limicie emisji metanu, którego jeszcze nawet nie podali, a za zbyt brudny gaz przewidziane są kary i ograniczenia. Równolegle od 2027 roku rusza ETS-2 na paliwo do ogrzewania budynku. Analizy mówią, że same uprawnienia mogą podbić rachunki za ciepło o około 30-40%, a w niektórych krajach nawet o 70%. Jeśli ceny CO2 pójdą wyżej, czyli ten sam gaz, który miał być najbardziej ekologiczny, bo tani z Rosji i świetny dla niemieckiego przemysłu, po tym jak Niemcy nie zarobią na tym ani euro, nagle staje się nieekologiczny i dostaje metkowanie metanem ETS-2 i całą resztą. A my mamy dopłacić, żeby ta zmiana narracji się spinała. Wszystko, co produkujemy, zużywa energię, albo prąd, albo gaz. Pułapka dolarowa. Mamy projekty typu Bielik AI. Chcieliśmy być centrum AI z Czechami, co jest blokowane przez elity Unii. Wszystkie te projekty potrzebują masy taniego prądu. Wszystko się rozpadnie i znowu będziemy biedni. I nie zapominajcie, że mamy za to wszystko płacić w dolarach. Dolar ma się coraz gorzej. Udział zagranicy w długu USA spadł z 50 do 30%. Nikt nie chce kupować ich długu na starych zasadach. Koszty kredytu będą rosły, a my bierzemy taki kredyt na 60 lat. BRICS rośnie w siłę, kraje afrykańskie przechodzą na yuan, bo to tańsze. Oddawanie długu w dolarach to finansowe samobójstwo. Nasze wielkie nadzieje, czyli atom, który wybraliśmy, nas pogrąży. Jeśli koszty inwestycji wyjdą rzędu 400-500 miliardów złotych, wtedy końcowy koszt energii może sięgnąć 800 zł za megawattogodzinę. No i wisienka na torcie. Ten kredyt bierzemy w walucie kraju, który już dziś ma dług na poziomie 124% swego PKB, a do 2030 roku może dobić do 130-140%. Mowa o Stanach Zjednoczonych, nie o Polsce. Oficjalnie dług Polski kręci się w okolicach 60% PKB, ale jak dołożymy kreatywną księgowość, wszystkie fundusze pozabudżetowe i takie atomowe kredyty w dolarze, to praktycznie wchodzimy na ścieżkę krajów zadłużonych po uszy. Wybraliśmy najdroższy model w użyciu bez gwarancji ukończenia, z gwarancją przechowywania odpadów pod naszym nosem. Wszystko wskazuje, że wyjdziemy na tym jak Zabłocki na mydle. Nie dość, że technologia jest droga, to jeszcze finansowanie jest w walucie państwa na skraju fiskalnej ściany. Wierzę, że nasz przemysł może się rozwijać, że broń potrafimy produkować, bo coraz więcej o tym mówią. Ale jak ma się to sprzedawać, skoro koszty energii i produkcji będą u nas o wiele wyższe niż u konkurencji? I teraz pytanie, a co z naszymi kieszeniami? Już dziś potrafią dostać rachunek 150 zł za 2 miesiące prądu, gdzie chodzi tylko alarm i router. I 90% tej kwoty to nie sam prąd, tylko opłaty za to, że w ogóle mam dostęp do gniazdka. Przesyły, dystrybucje, inne wynalazki. W tym modelu warsztat, informatyk czy piekarnia powinna mówić 40% do ceny tylko za to, że w ogóle możesz coś u nas kupić albo naprawić, bo sama energia i podatki od energii stają się większą częścią rachunku niż towar czy usługa.